Na ekranie lista funkcji obliczeń warunkowych. Po lewo nieco starsze liczą dla jednego warunku i nie ma funkcji max jeżeli i min jeżeli. Te po prawo nowsze liczą dla wielu warunków, to znaczy, że wszystkie wprowadzone muszą być spełnione łącznie i naraz. Przyjrzyjmy się funkcji licz jeżeli. Omówienie i przykłady użycia, w szczególności w połączeniu z operatorami dopasowania wieloznacznego. Licz jeżeli służy do policzenia liczby komórek, które spełniają zadane kryterium. A jej składnia to proste dwa argumenty. Gdzie szukać, czyli tablica, zakres komórek, który przeszukać, a pośredniku na drugim argumencie, co chcesz znaleźć. Przykład. Ile jest komórek, które mają w sobie dokładnie 100? Pytanie drugie. Ile jest wpłat powyżej 100 000? Jeżeli używam operatora porównania, to koniecznie muszę wziąć drugi argument w cudzysłów. Jest ich 14. Kolejne pytanie. Ile jest wypłat? 2. Kolejne spostrzeżenie. Zauważcie Państwo, że te funkcje, które wpisałem, mają na obszarze, z którego liczą błędy i te błędy nie przeszkadzają, to znaczy nie musicie się ich pozbywać. Natomiast ciekawostką jest to, że możecie te błędy policzyć. Skoro warunek w licz jeżeli jest traktowany jako tekst, to można go składać jak każdy ciąg tekstowy. On nawet nie musi się znajdować wewnątrz komórki. Na przykład licz jeżeli z tego zakresu wskazuje na zewnętrzny operator i zewnętrzna liczba. Dowiedziałem się, że 15 liczb jest większych od 100. Dowiedziałem się, że 4 liczby są mniejsze bądź równe od 100. Dowiedziałem się, że na liście są 2 liczby mniejsze od 0. Dla drugiego przykładu. Będę liczył w kolumnie B i będę chciał się dowiedzieć, ile liczb jest większych bądź mniejszych od wskazanej. A zatem licz jeżeli odwołuje się do zewnętrznego operatora, czyli tu, i także blokuje go przez 2 razy F4, połącz tekst z i wskazuje na komórkę na tej samej wysokości, ale jej już nie blokuje, bo chcę, żeby ona przesuwała się w dół. Enter. Dowiedziałem się więc, że 8 liczb jest mniejszych od tej, 0 liczb jest mniejszych od tej, są 2 liczby mniejsze od tej. Większe? Równe? I tak dalej, i tak dalej. Licz jeżeli potrafi też zrozumieć procent na argumencie warunku. Na przykład, ile liczb jest większych od 75%? Od liczb powoli przechodzimy do tekstów. Zobaczmy, jak zachowuje się licz jeżeli na danych mieszanych. Te komórki zawierają dane typu liczbowego, a te poniżej są niepoprawnie wpisane czy źle wklejone z kropkami. One są typu tekstowego. Ja funkcją licz jeżeli chcę się dowiedzieć, ile liczb jest większych bądź równych od 100, a on odpowiada, że 5 i to jest te 5. Ponieważ te dane są mieszane, pominął teksty. Ja ze swojej strony rekomenduję oczywiście najpierw posprzątanie tych danych, to znaczy wykonanie na nich prostej operacji znajdź i zamień, znajdź kropki, zamień na przecinki, zamień wszystko i wtedy liczy poprawnie. Obliczam teksty. W kolumnie D chcę dowiedzieć się, ile osób pracuje na produkcji. 5. Funkcja licz jeżeli nie rozróżnia dużych i małych liter, nie ma znaczenia, czy to jest duże P, czy małe P i ona nie może być case sensitive. Ile osób pracuje łącznie, ale nie na produkcji? Operator różne od. Myślcie Państwo, przekreślony równa się. Nieprawda, że. Wszystkie oprócz produkcji? I wreszcie, ile jest pustych komórek, których ktoś zapomniał coś wpisać? Dygresyjnie powiem, że istnieje też funkcja licz puste, która też potrafi to zrobić. Gdybym chciał policzyć produkcję lub magazyn, pozwólcie Państwo, że pożyczę sobie funkcję z pierwszego przykładu, kleję ją, to można tu po niej dopisać plus, wkleić ją jeszcze raz i zmienić tylko warunek na drugim argumencie. Produkcja plus magazyn. Bardziej elegancko, jeżeli ktoś z Państwa posługuje się funkcjami tablicowymi, można by to wpisać w ten sposób. Na drugim argumencie wskazać na tablicę,
No i spodziewając się, że Enter to się rozleje, no bo zadałem mu 2 pytania, prawda? To się rozlało w tablicę dynamiczną. Można teraz na tym założyć dookoła sumę, to znaczy tę funkcję teraz objąć sumą. Gdybyście jednak nie chcieli odwoływać się do zewnętrznych komórek pomocniczych, to można ten fragment uprościć do tablicy, która będzie wpisana wprost do funkcji. Ja teraz naciskam F9, żeby przeliczyć tę tablicę, Enter. I to działa dokładnie tak samo, to znaczy funkcja licz, jeżeli działa 2 razy, najpierw liczy produkcję, potem liczy magazyn, produkuje tablicę dwukomórkową, a suma zbiera te 2 komórki i dodaje je do siebie. Tak możecie Państwo bardzo elegancko zrobić lub wewnątrz licz, jeżeli. Przeczuwam, że chcielibyście się Państwo teraz dowiedzieć, ile osób pracuje w każdym dziale i z osobna. Niewątpliwie najlepszym narzędziem będzie tu wstawienie tabeli przestawnej, to pomijam, bo my nie o tym, a innym sposobem, i to będzie bardziej dla użytkowników, którzy czekają na coś nowego, będzie użycie funkcji unikatowe. Z tego zakresu tablica dynamiczna zwraca listę unikatów, którą ja sobie wysortuję funkcją sortuj, po to, żeby mieć je alfabetycznie dla lepszej czytelności i żeby 0 spadło mi na sam dół, użyję tu funkcji pomiń, która służy do przecinania tablicy. Pomiń od dołu 1 wiersz. Mając coś takiego, jesteśmy na prostej drodze do licz, jeżeli. W tym zakresie F4 2 razy, policz komórki, a kryterium niech będzie tu. Przeciągam rzecz w dół. Jak mówiłem, lepiej zrobić to tabelą przestawną albo nowoczesną funkcją grupuj według, ale my o licz jeżeli, więc takie rozwiązanie chciałem Państwu pokazać. Przechodzimy do szukania w tekście. Będziemy szukali zawierających, zaczynających się i kończących się na. W Excelu możecie Państwo używać symboli wieloznacznych, symboli dopasowania wieloznacznego. Excel zna 2 takie symbole. Znak zapytania to dowolny pojedynczy znak. Myślcie Państwo o jokerze w kartach. Symbolizuje dowolny pojedynczy znak. Gwiazdka, która w tym kontekście nie ma nic wspólnego z mnożeniem, to dowolna liczba jokerów. Dowolna liczba dowolnych znaków. Przykłady. Na liście po lewo uczestnicy naszej konferencji. Na przykład dr Kaczmarek Łukasz z osobą towarzyszącą, ulica zamieszkania, kod pocztowy, miasto. Nieszczęśliwie się składa, że wszystko jest w jednej linijce, choć powinno być w eleganckiej kolumnowej tabeli, no ale radzimy sobie. Najpierw znak gwiazdki. Ile osób przyjedzie z osobą towarzyszącą? Czyli technika, która pozwala nam znaleźć tekst zawierający się gdzieś w środku. Gdybym wpisał w ten sposób, to nie znajdzie niczego, bo to znaczy równa się. Równa się to znaczy szukamy komórek, które byłyby dokładnie takie. A zawieranie robimy w ten sposób, że wstawiamy właśnie gwiazdki przed, czyli dowolna liczba dowolnych znaków przed tym tekstem i dowolna liczba dowolnych znaków po tym tekście, czyli przed nim i po nim cokolwiek. 5 komórek zawiera ten tekst. Ilu przyjedzie profesorów? Czyli ile komórek zaczyna się od prof. Na początku ma być prof, duże, małe nie mają znaczenia, a po profesorze ma być dowolna ilość dowolnych znaków. 2 komórki zaczynają się tym tekstem. Kończące się na. Ile komórek kończy się na Warszawa, czyli podany ciąg tekstowy? Najpierw dowolna liczba dowolnych znaków, a na końcu ma być Warszawa. Gwiazdki można też dołączać do tekstu, który znajduje się w zewnętrznej komórce. Na przykład Warszawa w komórce D8, a ja piszę licz jeżeli, piszę gwiazdka, Warszawa, gwiazdka, ale łączę to w ten sposób. Znakami konkatenacji okalam Warszawę z boków, biorąc gwiazdki w cudzysłowie. Więc Warszawa może być w oddzielnej komórce, na przykład Kielce 1. Teraz poszukam osoby z Warszawy, ale innym sposobem. Które z nich w sobie zawierają kod pocztowy? Warszawskie kody pocztowe zaczynają się od 00-001 do 21. Czyli muszę znaleźć ciąg tekstowy, który ma 00-0, jakiś znak
jakiś znak. I do tego właśnie wykorzystam znaki zapytania. Najpierw gwiazdka, bo dowolna ilość dowolnych znaków przed. Później ma być 00, kreska, 0, jakiś znak, a później dowolna liczba dowolnych znaków. 5 osób jest z Warszawy. Ta sama odpowiedź. Akurat w tym przykładzie Państwo już pewnie zauważyliście, że skoro tu są 2 dowolne znaki, a tu dowolna ilość, to można by to uprościć w ten sposób i też zadziała. Akurat w tym przykładzie można to uprościć, ale sensem jest wytłumaczenia Państwu znaku zapytania. 1 dowolny znak. I wreszcie znak negacji, który zapisujemy w Excelu mniejsze, większe, czyli tak jakby przekreślony równaś, nieprawda, że się równa. Ile osób przyjedzie spoza Warszawy? Nieprawda, że zawiera Warszawę. Ile jest osób oprócz profesorów? Kryterium negatywne, czyli wszystkie komórki, które się nie zaczynają na. Więc policz wszystkie komórki zawierające podany tekst i odejmij od nich wszystkie, które się zaczynają od prof. Bardziej eleganckim sposobem będzie zapisanie tego przez licz jeżeli z tego zakresu, a w kryterium powiem mu nieprawda, że zaczyna się na profesor. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej, to polecam też osobny film o rzadziej spotykanych użyciach funkcji licz jeżeli, do którego link teraz jest widoczny na plakietce. Jeśli macie pytania, to zapraszam do komentowania, postaram się odpowiedzieć. Jeśli dowiedzieliście się Państwo tutaj czegoś nowego, możecie rozważyć dodanie Excela przy kawie do Waszych subskrypcji, przesłać link znajomym, możecie też kliknąć kciuk w górę, czyli lajka, każdy się liczy i zwiększa widoczność kanału. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Kłaniam się, do widzenia.